Dzisiaj sprawdzimy, co oferuje router Tenda N300. Urządzenie niedawno pojawiło się w naszym sklepie. Oferujemy go w cenie poniżej 50 zł. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy to urządzenie jest warte swojej ceny, czy może rywalizować z droższymi konkurentami, a może będzie od nich lepszy. Wielu z Was pewnie już zauważyło, że ten router jest bardzo podobny do modelu F3. Faktycznie te konstrukcje są bardzo do siebie zbliżone, niemal bliźniacze. W filmie dokonamy pomiarów prędkości sieci Wi-Fi, pokażemy, co kryje obudowa w środku, dokonamy konfiguracji VLAN-u do IPTV, podłączymy nasz router do GNIE ACS za pośrednictwem protokołu TR69, a zainteresowanych szczegółowymi testami tego urządzenia zapraszamy na naszą stronę, link znajduje się w opisie pod filmem. Otwórzmy pudełko i sprawdźmy, co znajduje się w środku. Znajdziemy tutaj same urządzenie, patchcord, 9V zasilacz o prądzie 0,6 A i kilka różnych papierków, m.in. skrócona instrukcja instalacji. Urządzenie ma prostą konstrukcję. Na górze znajduje się 8 diod sygnalizujących, 3 duże dookólne anteny o zysku energetycznym 5 dB. Na tyle znajdziemy 4 porty Ethernet setkowe, 3 to porty LAN, a 1 to port WAN. Obok gniazdo zasilania oraz przycisk reset i WPS. Na dole standardowo została umieszczona etykieta i przetłoczenia umożliwiające obieg powietrza. Producent według tekstów na opakowaniu chwali się antenami o zysku energetycznym 5 dB, funkcjonalnością Quality of Service, która kolejkuje pakiety, Wi-Fi działającym w standardzie N300 na częstotliwości 2,4 GHz z prędkościami do 300 Mbit na sekundę. Teraz dokonamy pomiarów sieci Wi-Fi. Zaczniemy od laptopa, potem wykonamy test na telefonie, a potem wykonamy jeszcze raz na laptopie, tylko że z użyciem kabla. Tak więc zaczynamy od laptopa. Upewniamy się, że jesteśmy połączeni z naszą siecią Tenda CDR. My jesteśmy, więc przechodzimy do uruchomienia testu i zobaczmy, jakie będą rezultaty. Pobierania osiągnęliśmy 64 Mbit na sekundę, a uploadu osiągnęliśmy 52 Mbit na sekundę. Dokonajmy teraz tego samego testu na telefonie. Upewniamy się, że jesteśmy połączeni z naszą siecią. My jesteśmy, więc uruchamiamy nasz test i zobaczmy, jakie będą rezultaty. Ja spodziewam się zbliżonych do tych z laptopa. Pobierania osiągnęliśmy 69 Mbit, więcej niż na laptopie, ale znowu wysyłania mamy mniej niż na laptopie, bo tutaj tylko 41, a na laptopie było 42. Teraz sobie podłączmy nasz laptop do routera za pomocą kabelka. Wpinamy go do routera. Drugi koniec wpinamy do naszego laptopa. On gdzieś tutaj miał port, jest, nawet działa. Teraz wyłączamy sobie naszą sieć Wi-Fi na laptopie, żeby nam przypadkiem się nie przełączyło podczas testu. OK, wyłączyliśmy. Po kablu jest połączone, więc uruchamiamy nasz test. Pobierania osiągnęliśmy 94,5 Mbit, a uploadu osiągnęliśmy 52 Mbit. Uploadu mamy podobnie co po sieci Wi-Fi, jest to spowodowane ograniczeniami naszego łącza, a pobieranie dobiło prawie do wartości, która ogranicza port. Bezpiecznym Wi-Fi i możliwością konfigurowania urządzenia za pomocą protokołu TR69. Ta ostatnia funkcjonalność szczególnie przyda się operatorom internetowym, którzy z jej pomocą mogą konfigurować dużą ilość urządzeń z jednego miejsca w dużo prostszy i wygodniejszy sposób, a nie tak jak to ma miejsce w tradycyjnej metodzie, gdzie muszą się logować na każde urządzenie z osobna. Podłączamy nasz router do prądu i przechodzimy do konfiguracji. Możemy to zrobić z telefonu, tabletu, laptopa lub komputera, bezprzewodowo lub za pomocą kabla sieciowego. Ja konfigurację wykonam za pośrednictwem sieci Wi-Fi, łączymy się z naszą siecią. Wi-Fi jest bez hasła, a jej nazwa to Tenda, podłoga i 6 ostatnich znaków adresu MAC routera. Jeżeli chcemy dokonać konfiguracji używając kabla sieciowego, jeden koniec wpinamy do komputera, a drugi do portu oznaczonego jako LAN w routerze. Otwieramy przeglądarkę.
pasku adresu wpisujemy 192.168.0.1. Pojawia się nam startowy ekran kreatora konfiguracji. Jeżeli strona nie chce nam się wczytać, sprawdźmy, czy nasze urządzenie nie straciło połączenia Wi-Fi lub czy podłączyliśmy prawidłowo kabel do naszego routera. Klikamy przycisk Start. Następnie kreator poprosi nas o podłączenie kabla do portu WAN z naszym źródłem internetu. Jeżeli zrobiliśmy to wcześniej, ten moment zostanie pominięty. Po podłączeniu router automatycznie przejdzie dalej i spróbuje wykryć rodzaj połączenia WAN. W moim przypadku urządzenie wykryło poprawnie rodzaj połączenia. Korzystam z dynamicznego adresu IP. Rodzaje połączenia, które obsługuje ten router to PPPoE, dynamiczny adres serwera DHCP i statyczna adresacja. Wybieramy odpowiedni i klikamy przycisk Next. Teraz ustawiamy nazwę SSID naszej sieci Wi-Fi, hasło do sieci i hasło do panelu konfiguracyjnego routera. Możemy zaznaczyć tutaj opcję, która ustawi nam takie same hasło do obu tych rzeczy. Możemy również zaznaczyć opcję Not Required, która pozostawi nasze urządzenie bez zabezpieczeń. Po ustawieniu hasła lub haseł klikamy Next. W tym momencie nasza sieć zmieniła nazwę SSID. Musimy połączyć się na nowo z przed chwilą skonfigurowaną siecią. Po połączeniu odświeżamy stronę i logujemy się wpisując nasze hasło. Możemy sprawdzić, czy nasz router jest podłączony do internetu oraz ile urządzeń z niego korzysta w danym momencie. Otwieramy przeglądarkę. W pasku adresu wpisujemy 192.168.0.1. Wpisujemy nasze hasło do panelu konfiguracyjnego. Klikamy Advanced Settings, następnie ikonę IPTV, a teraz klikamy przełącznik, aby włączyć obsługę IPTV. W polu wpisujemy VLAN, którym jest dostarczana telewizja i zapisujemy ustawienia klikając przycisk Save. Urządzenie informuje nas, aby uruchomić ponownie router po zmianie ustawień IPTV. Klikamy OK, jeżeli chcemy zrobić to od razu. Teraz możemy przetestować, czy IPTV działa. Podłączamy set-top boxa do portu Ethernet oznaczonego cyfrą 3. Uruchamiamy i sprawdzamy, czy nasza konfiguracja przebiegła prawidłowo. Jak widzimy, wszystko działa. Otwieramy przeglądarkę. W pasku adresu wpisujemy 192.168.0.1. Wpisujemy nasze hasło do panelu konfiguracyjnego. Klikamy Advanced Settings, następnie klikamy ikonę TR69 i wpisujemy adres naszego serwera, login oraz hasło. Zapisujemy ustawienia, klikając przycisk Save. Przechodzimy do panelu naszego serwera ACS. My korzystamy z Genie ACS. Genie ACS to wolne i darmowe oprogramowanie, link do niego znajdziecie w opisie filmu. Jak widzimy, jedno urządzenie jest online. Jest to nasza Tenda N300. Klikamy przycisk Refresh, aby ustawienia się zsynchronizowały. Dla testu zmienimy sobie nazwę sieci Wi-Fi. Obecnie nasza sieć ma nazwę Tenda_CDR. Klikamy Edit, wpisujemy nową nazwę i zatwierdzamy klikając OK. Musimy jeszcze zatwierdzić wysłanie ustawień do routera, klikając przycisk Commit. Może to potrwać kilka sekund. Napis w zielonej ramce Tasks Committed potwierdza wysłanie ustawień. Teraz jeszcze chwilę trzeba poczekać na zmianę ustawień w routerze. Jak widzimy, nazwa sieci zmieniła się. Obok przycisku Refresh mamy przycisk Ping, który jak sama nazwa wskazuje, pinguje urządzenie. Jak widzimy, urządzenie nie odpowiada, ponieważ w firewallu urządzenia domyślnie jest zablokowane odpowiadanie na pingi. Możemy to zmienić na dwa sposoby: z poziomu routera i z poziomu naszego serwera automatycznej konfiguracji. Po zalogowaniu się do panelu konfiguracyjnego przechodzimy do zakładki Advanced Settings. Następnie klikamy ikonę Firewall i przełączamy stan Orbit WAN Ping i zatwierdzamy klikając przycisk Save. Sprawdzamy na naszym serwerze, jak widać działa. Drugi sposób to zmiana ustawień używając naszego serwera ACS. Włączamy podgląd urządzenia w panelu, następnie wyszukujemy parametr icmp_echo.enable, klikamy Edit i zmieniamy z False na True. Klikamy OK, następnie Commit, aby ustawienia zostały wysłane do routera. Na routerze ustawienie się zmieniło, sprawdźmy jeszcze, czy pinguje. Jak widzimy, wszystko działa.
Testowany przez nas router Tenda N300 zapewnia dobrą jakość internetu i sieci LAN, ale należy tutaj pamiętać o ograniczeniu sprzętowym portów Ethernet do 100 Mbit na sekundę. Jeżeli to jest dla Was za mało, polecam zainteresować się Mercusystem AC12G lub TP-Linkiem EC230G1. Oba wymienione routery posiadają gigabitowe porty Ethernet i były już przez nas testowane na tym kanale. W prawej górnej części ekranu pojawia Wam się karta, która umożliwia przejście do tych filmów. Mam nadzieję, że tym filmem rozwialiśmy wątpliwości na temat tego routera. W razie pytań zachęcam do kontaktu z naszym działem wsparcia technicznego, a zainteresowanych zakupem zapraszam na naszą stronę cdr.pl lub do kontaktu telefonicznego z naszym działem sprzedaży. Wszystkie potrzebne linki i numery telefonów znajdują się w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na naszym kanale, aby być na bieżąco z naszymi filmami. A tym, którym film się spodobał, do zostawienia łapeczki w górę. Do usłyszenia!